Witam serdecznie, nazywam się Jakub Haufa, jestem koncertmistrzem Orkiestry Sinfonia Varsovia, a także profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Chciałbym dzisiaj porozmawiać, a także zaprezentować problemy w orkiestrówce, która bardzo często jest wymagana na przesłuchaniach do orkiestr, a mianowicie Symfonia Klasyczna Sergiusza Prokofiewa. Mówię tutaj o stronie pierwszej, którą bardzo często musimy wykonać na takich przesłuchaniach. Najważniejszą rzeczą jest, aby określić, w jakim tempie chcielibyśmy zagrać tę orkiestrówkę. Wydaje mi się i w moim mniemaniu tak naprawdę poprawnym tempem i bezpiecznym także dla nas wykonawców jest tempo około 92 równa się półnucie. Myślę, że nie warto grać szybciej na przesłuchaniu, dlatego że zawsze nam serce troszeczkę mocniej bije i mamy w tym momencie zapas, aby móc w razie czego wygrać wszystkie dźwięki. Zacznijmy od początku, od pierwszego taktu. Musimy zwrócić uwagę na to, gdzie mamy fortissimo, gdzie mamy piano, w którym miejscu się zaczyna i w którym miejscu smyczka chcielibyśmy zagrać. Ja preferuję takie smyczkowanie. Więc po akordzie nawrót, czyli wychodzi 2 razy na dół. Teraz zatrzymujemy smyczek w środku i z tego miejsca gramy piano. Ważnym aspektem jest także to, iż musimy zwrócić uwagę, w którym miejscu zaczynamy crescendo. Crescendo zaczyna się tak naprawdę dopiero od drugiej, mniej więcej od drugiej, trzeciej ósemki w drugim takcie, tak? Czyli gramy fortissimo. I tutaj jakby musi nastąpić ta eksplozja na nucie fis w takcie trzecim. Jeszcze raz zagrajmy to miejsce. Gdy dochodzimy do tej wysokiej nuty fis, mając na uwadze to, iż później mamy 2 nuty podbite i 2 nuty podbite oryginalnie tak napisane przez kompozytora, zatrzymajmy się mniej więcej w środku smyczka, aby te nutki dobrze wygrać. Jeszcze raz. W tych fragmentach, gdzie mamy takie łukowanie, 2 podbite, łuczek, 2 podbite, zdarza się to tutaj bardzo często, myślę, że dobrą rzeczą jest to, iż możemy troszeczkę podkreślać łuk, legato. Jeszcze raz. Używając do tego miejsca tak naprawdę około 10 cm smyczka, mniej więcej w okolicach środka ciężkości. Często jestem pytany, jak wykonać przednutki przed tą krótką nutą A w drugim systemie. Zawsze w takich miejscach sugeruję studentom lub osobom przygotowującym się do przesłuchań, aby przednutki zagrać bardzo małą ilością smyczka, stopień lub 2 stopnie dynamiczne ciszej i mocniej nutę główną. Czyli w ten sposób. Możemy w wolnym tempie, kiedy ćwiczymy w wolnym tempie, absolutnie możemy to przerysowywać. Grajmy piano to. W następnym takcie, to jest trzeci takt drugiego systemu, mamy kwintolę. Myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę, iż pierwszą nutą jest przed kwintolą jest 8. Więc musimy ją wygrać i wygrajmy także nutę cis z akcentem. Tylko zwróćmy uwagę, aby to nie było zbyt ad libitum, czyli ponieważ to będzie potraktowane jako błąd. Starajmy się jednak w miarę zagrać to w tempie. Kolejną rzeczą jest, kiedy wychodzimy z kwintoli za pierwszym i za drugim razem. Tak samo będzie później, po numerze 1. Ta sama analogiczna sytuacja. Starajmy się dograć ćwierćnutę po kwintoli mniej więcej do środka smyczka. Będzie nam łatwiej zachować tempo, a także artykulację. Teraz wygrajmy właśnie tą nutę H, żeby nie była zbyt krótka. Jeszcze raz. I w zasadzie
na tej ósemce, która następuje po drugiej kwintoli, za pierwszym i za drugim razem nie ma kropki. Więc tak naprawdę też starajmy się nie grać jej zbyt krótkiej, tej ósemeczki. Długa, tutaj długa i teraz dochodzimy do numeru 1. Tutaj interpretacja zależy tak naprawdę od dyrygenta lub także koncertmistrza, jeżeli tak zostanie to zdecydowane. Mianowicie akord, który mamy w jedynce, ja akurat preferuję, aby grać non-dywizji, czyli łamiemy go. Ale także są wersje lub też oczywiście może być trójwiek. Osobiście preferuję. Jak to wykonać? Mianowicie gramy bardzo małą ilością smyczka, dół akordu, w dynamice załóżmy mezzo forte, mezzo piano nawet, opierając się na górnej części akordu, czyli na nutach E, C i te nuty E, C muszą znaleźć się na raz, a dwie pozostałe nuty z dołu akordu muszą być zagrane przed bitem. Zagram od poprzedzających taktów. Istotną sprawą jest to, iż po tym akordzie, aby zachować tempo, żeby absolutnie to tempo było dosyć stabilne. Czyli znowu, analogicznie do taktu trzeciego, gdzie mieliśmy nutę fis, musimy zatrzymać smyczek w środku. I w tym momencie mamy idealne miejsce na to, żeby selektywnie podbić te dwa dźwięki kolejne. I później mamy analogiczną sytuację. Bardzo częstym błędem tutaj, może nie błędem, aczkolwiek wypadkiem przy pracy, jeśli można to tak ująć, jest to, aby nie pogonić tych ćwierćnut, tych dwóch ćwierćnut przed numerem drugim i także tej nuty naraz w numerze drugim. Dochodzimy do numeru drugiego. Między numerem drugim a numerem czwartym, oprócz oczywiście granych nut, mamy także pauzy. Bardzo ważnym aspektem jest tutaj, aby te pauzy dobrze wyliczyć i podkreślę bardzo mocno to, ćwiczmy pauzy. Może to brzmi dosyć banalnie, ale bardzo ważną rzeczą jest to, iż pauzy także są muzyką. W szczególności musimy zwrócić tu uwagę, że zmienia się metrum kilkukrotnie. W trzecim takcie numeru drugiego mamy łukowanie. 2 legato, 1 krótka i 3 podbite. I ważną rzeczą jest tutaj też, aby troszeczkę uwypuklić tą pierwszą nutę z łuków. Oczywiście to jest też zależne od interpretacji, ale myślę, że dla naszego spokoju i takiego komfortu grania tej orkiestrówki, myślę, że zawsze ważne jest to, aby każda nuta była o czymś. Więc zagrajmy to w dynamice piano. Ostatnia nuta jest krótka, tak jak wcześniejsze mógłby ktoś powiedzieć. Ja zagrałem teraz długą. Aczkolwiek uważam, że ważne jest to, aby ta ostatnia nuta jednak mimo wszystko była brzmiąca z vibratem. Zagrajmy jeszcze raz ten fragment. Jeszcze raz ten fragment z wyliczeniem pauzy do dalszego fragmentu. 2, raz, 2, raz, 2, raz. I teraz zajmijmy się fragmentem od drugiego taktu przed numerem 3. Mamy ćwiartki od piano z akcentami. Sugerowałbym, aby zaczynać to miejsce od środka smyczka. Dlaczego? Dlatego, że jest piano i możemy dojść do żabki, do oktawy HH. I pociągnijmy tą oktawę znów do środka smyczka. Dlaczego? Dlatego, iż mamy pizzicato w numerze 3, ponieważ takt przed numerem 3 jest taktem na 2/4. I podkreślam, to jest bardzo ważne, że to jest takt na 2/4, czyli tak naprawdę na raz, bo liczymy alla breve. Numer 3, pizzicato. Ktoś by powiedział rzecz banalna, aczkolwiek ja bym powiedział, że właśnie nie do końca banalna. Dlaczego? Dlatego, iż bardzo często, myślę, że w 95% osoby wykonujące tę orkiestrówkę to pizzicato grają forte lub fortissimo nawet, a to jest dynamika piano. I dlatego poprzedzającą nutę warto zagrać tylko do środka smyczka
żeby móc nawrócić do tego pizzicata. Ja osobiście sugerowałbym zagrać to pizzicato z lekkim wahnięciem lewej ręki, aby było rezonującym dźwiękiem i do tego jeszcze sultasto. Będzie nam łatwiej uzyskać dynamikę piano. Kolejny fragment to jest jakby powtórzenie, tylko tercji niżej fragmentu wcześniejszego. O jednej rzeczy jeszcze warto wspomnieć. Kiedy gramy to miejsce lub to, grajmy tak, że w środku smyczka bardzo krótki smyczek na pierwszą i w tym samym miejscu wykonujemy później te 3 nutki podbite. Teraz zagram od numeru 3. Zwróćmy uwagę dokładnie na wyliczenie pauzy. Jest to bardzo istotna rzecz, kiedy przechodzimy między tymi taktami do numeru 4 w szczególności. Tutaj wkrada się dosyć niepewna rzecz bardzo często, mianowicie przed numerem 4, jeśli spojrzymy, mamy 3 takty, 4 takty w zasadzie pauzy. Kończymy na nucie H i później mamy nuta H. Raz, 2, to jest pierwszy takt. Raz, 2. Nad tym kolejnym taktem jest napisana 2. To nie jest oznaczenie, iż to są 2 takty, tylko to jest po prostu drugi takt pauzy na 2. Czyli tak naprawdę mamy, jeszcze raz, od nuty H. Raz, 2, raz, 2, raz, 2, raz, raz. Czyli wchodzimy, mamy tylko jeden tak zwany beat w takcie przed 4. Jeszcze raz. H, 2, raz, 2, raz, 2, raz, raz. Tak? I teraz zagramy 2 takty przed numerem 3. Dwa, raz, 2, raz, 2, raz. Tak. I mamy to, że tak powiem, wyjaśnione do numeru 4. W 4 musimy wcześniej oczywiście się przygotować. Najlepiej właśnie w 5. pozycji to zagrać na nutę gis, na A-strunie. I pewnym dźwiękiem musimy wejść bojowo, bohatersko w 4. Bardzo ważną rzeczą jest tutaj, aby zacząć diminuendo dopiero od mezzo forte, tak jak jest wpisane, w drugiej połowie taktu, gdzie jest wydrukowane mezzo forte. I jest istotna sprawa taka, aby trzymać tutaj tempo, ani nie spieszyć, ani nie zwalniać. Numer 5. Sugerowałbym pierwszą akurat ja gram smyczek w dół tutaj. W ten sposób, nie w ten sposób, tylko właśnie 2 razy na dół zaczynam. Proponowałbym, aby zacząć za pierwszym razem, ponieważ zaczynamy od dynamiki piano, od środka smyczka, a za drugim razem, żeby uzyskać większe crescendo, zagrać od żabki wręcz prawie. W ten sposób. I dochodzimy do sławetnej cyferki 6. Con eleganza sul punto dell'arco. Con eleganza, czyli z wielką elegancją. Warto to zagrać na zasadzie prawie sul tasto, czyli bliżej podstrunnicy, nawet wręcz czasami na podstrunnicy, żeby ten dźwięk był troszeczkę bardziej taki o innej barwie, lżejszej barwie. Jak mogliście zwrócić uwagę, ostatni dźwięk też jakby ciupeńkę zagrałem dłuższy. Dlaczego? Dlatego, żeby też znowu zarezonował ten dźwięk. W oryginale jest to smyczek na dół, więc może automatycznie byłby dłuższy, ale ja wolę, żeby ten smyczek był w ten sposób, troszeczkę z wibratem, bardziej ten dźwięk rezonuje. Istotną rzeczą jest, aby w tych 2 taktach przed 7 trzymać tempo, ponieważ jest tutaj tendencja do tego, że się troszeczkę spieszy, ponieważ spieszy się wtedy przeważnie, gdzie są rzeczy proste. Dobrze, zagrajmy jeszcze raz przed numerem 6. Con eleganza. Często jestem pytany, jakie palcówki, ponieważ przychodzą osoby i grają na przykład coś takiego lub przez struny, nawet nie jestem w stanie tego zaprezentować. Ja osobiście preferuję troszeczkę bardziej karkołomne palce może, ale wychodzę z założenia, że czasami na początku jest warto poświęcić więcej czasu, aby wyćwiczyć trudniejsze palce, które później okazują się muzycznie i jeśli chodzi o rozległość w czasie, są bardziej skuteczne także, ponieważ ręka jednak mimo wszystko dosyć dobrze to pamięta.
jeszcze raz. Ważnym aspektem w ósemce, w końcowej linijce, abyśmy nie popadali w euforię. Oczywiście jest to dosyć już prosta partia, aczkolwiek zwróćmy bardzo proszę uwagę na to, iż jest to w dynamice pianissimo i musimy tutaj bardzo restrykcyjnie podejść do tempa, aby nie przyspieszać ani nie zwalniać i, tak jak mówię, zachować dynamikę i na końcu, jest istotną rzeczą, żeby na końcu nie zwolnić, ponieważ muzyka idzie dalej. Więc sugerowałbym tutaj używanie górnej połowy smyczka ze względu na dynamikę pianissimo, która jest zapisana przez kompozytora. Ja osobiście zaczynam to do góry. I w ten sposób to powinno być zagrane. Pamiętajmy o tym, podsumowując naszą lekcję, objaśnienie problemów w tej orkiestrówce, aby wykonując podczas przesłuchania przede wszystkim wziąć sobie bardzo głęboki oddech z bardzo długim wydechem, jeszcze dłuższym niż pobranie tego oddechu, a także zanucić sobie w głowie, w myślach, w jakim tempie chcemy zagrać. Myślę, tak jak już wcześniej wspomniałem, że tutaj do tej orkiestrówki będzie to pół nuta równa się 92 około. I tak naprawdę zagrać w tempie troszeczkę wolniejszym. Zawsze tempo, które my odczuwamy, jest wolniejsze niż tempo, które odczuwa słuchacz. I tak naprawdę realnie zagramy w tym tempie, myślę, żwawszym, szybszym. Chodzi też o to przede wszystkim, żeby ten efekt był absolutnie skuteczny i pozytywny. Bardzo dziękuję.